Witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić takie fajne betonowe płyty imitujące właśnie takie drewno albo deski. A więc tak, co potrzebujemy, żeby zrobić takie fajne, ozdobne płyty? Oczywiście cement, piasek, woda, jakieś mieszadło. Ja mam takie mieszadło na wkrętarce. Potrzebujemy barwnik do tych płyt. Barwnik, już Wam mówię, brąz żelazowy BR350. To się dodaje do cementu, żeby był ładny brązowy kolor. No i oczywiście potrzebujemy taką formę. Link do tego barwnika będziecie mieli pod filmem, tak samo jak do tej formy. Widzicie, jakie imitacja drewna. Pięknie to wygląda. Taka forma. Patrzcie, ja mam tu przycięty jeden róg. A czemu? Bo po prostu lepiej się tą płytę wyciąga później, jak już zaschnie. Rozchylamy ten róg i ta płyta praktycznie sama wychodzi. Potrzebujemy taką siatkę tynkarską, żeby wzmocnić tą naszą płytę. I oczywiście potrzebujemy jakikolwiek olej. A po co nam olej? Smarujemy tą płytę, tak samo jak z ciastkiem. Pieczemy ciastko, to smarujemy to, żeby nam ciastko później ładnie odeszło. Tak samo właśnie z tą formą. Smarujemy olejem, żeby ta płyta później ładnie odeszła, żeby się nie przyklejała do tego. No to co, zaczynamy. Ja zaczynam od nalania wody do wiaderka i teraz sypię sobie cement. Jak to mówią, na oko. Na początek dwie takie kielnie. No i co, mieszamy to. Teraz dodajemy żółty piasek. O, tyle wystarczy. No i znowu mieszamy. No i zobaczcie, taka konsystencja jest tego. Nie może być za gęste, bo Wam zostaną takie bąbelki w tej formie. Musi być rzadka ta zaprawa, taka płynna po prostu. No i jak już mamy przygotowany ten nasz cement, to możemy dodawać ten barwnik. Ja mam akurat taki kolor, widzicie jaki, i to według uznania. Jak chcecie mieć bardzo ciemne te płyty, to dodajecie bardzo dużo tego barwnika. Jak chcecie mieć jaśniejsze, to oczywiście mniej. Ja sobie wsypię takie dwie formy, dwa pudełeczka, o. No i co, trzeba to teraz ładnie wymieszać. Mieszamy to wszystko, aż uzyskamy taki jednolity brązowy kolor. No i co robimy dalej? Mamy naszą formę i musimy ją posmarować jakimkolwiek olejem. Po prostu, żeby ten beton się nam nie przykleił do tej formy. O, i tak smarujemy całą naszą formę. Ładnie, dokładnie w rogach, żeby nic się tu nie przyczepiło. No i tak, forma wysmarowana i nalewamy. Ja sobie wziąłem taką miseczkę, nabieramy, można prosto z wiadra, ale ja jedną ręką tego nie zrobię, więc muszę się wspomóc taką miseczką. No i nalewamy na naszą zaprawę. Rozprowadzamy. No i dobra, mamy pół formy prawie. Co teraz robimy? Teraz musimy dać tą naszą siatkę. Wycinamy sobie taki ładny kwadrat. No i tu siatkę teraz dajemy tutaj. O. Zatapiamy ją. No i teraz dolewamy do pełna tej naszej zaprawy. O. Formę mamy wypełnioną po brzegi naszą zaprawą. No i teraz najważniejsze. Potrzebujemy taką śrubę z okrągłym końcem i potrzebujemy wiertarkę z udarem.
A po co? Musimy to zwibrować, żeby te wszystkie bąbelki powietrza poszły do góry. Bo zrobiłem pierwszą taką płytę, nie zwibrowałem. No i z tamtej strony wszystko było takie porowate. Nie było takie gładziutkie, fajne. No i do tego użyjemy właśnie tą wiertarkę z udarem. Potrzebujemy jeszcze kawałek deski. Kładziemy kawałek deski na tą naszą formę. Przykładamy wiertarkę na środku. No i włączamy i przyduszamy mocno, żeby ten udar tu wszystko ładnie wibrował. Moja płyta już gotowa. Wszystko ładnie zwibrowałem. Te wszystkie bąbelki powietrza wyszły do góry. No i co? Teraz musimy poczekać sobie kilka dni. Przynajmniej 4, żeby to ładnie związało. Odklejamy ten jeden róg, co przycięliśmy. Wyciągamy płytę. No i dajemy do naszego ogrodu. I mamy bardzo ładną, ozdobną, betonową płytę. No i zobaczcie, tak prezentują się to moje płyty, które zrobiłem w tamtym roku. Tak wyglądają, już trochę pozarastały. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Bardzo ładnie to wygląda moim zdaniem. Niż takie zwykłe, szare płyty. No i tak, z mojej strony to by było wszystko. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.